Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Sztygiel, kilka słów o mnie. Cyber zajmuję się już od 9 lat. Wcześniej pracowałem w CERT-cie rządowym, gdzie zajmowałem się m.in. zabezpieczaniem infrastruktury krytycznej w Polsce. Obecnie już od ponad 5 lat pracuję w EY, gdzie pracuję głównie jako OT Cyber Security Architect, ale też liduję kompetencje tak zwaną Active Defense, czyli innymi słowy pentesty OT, o których mówiłem tutaj rok temu, a także pentesty IoT, o których będę mówił dzisiaj na przykładzie AMI, czyli zaawansowanego systemu opomiarowania, którego pierwszymi testami zajmowałem się już 7 lat temu. I pokażę dzisiaj, jak testować takie systemy, trochę znalezisk i taka mała uwaga. Część tych testów była objęta klauzulami tajności, więc nie będę mógł podzielić się wszystkimi szczegółami. Dlaczego AMI? Ponieważ uważam, że wzrost AMI jest nieunikniony. W Europie jest to sterowane regulacjami, dyrektywami, lokalnymi prawami energetycznymi. Na przykład w Polsce powinniśmy mieć do 2026 roku ponad 50 milionów takich inteligentnych liczników. Obecnie mamy chyba około 4. Poza Unią Europejską taki gwałtowny rozwój AMI jest w krajach skandynawskich, w Japonii, Chinach, Stanach, Kanadzie, na Bliskim Wschodzie. I tam to z kolei nie jest regulowane dyrektywami, tylko po prostu potrzebą biznesową. Mianowicie nowoczesna energetyka nie może się obyć bez takiego inteligentnego systemu opomiarowania, bo w takiej energetyce decyzje są podejmowane na bazie danych, a dane w sposób tradycyjny były dostarczane za pomocą pomiarów manualnych, czyli ktoś jechał, spisywał dane z licznika i na tej podstawie wiedzieliśmy jakie jest zużycie i plus jakieś tam szacunki. W tym momencie taka nowoczesna energetyka wymaga danych, które są szczytywane natychmiast, zdalnie, tak naprawdę tu w interwałach 15-minutowych. Ale takim najbardziej jaskrawym przykładem, jak może wyglądać nowoczesna energetyka, jest tak zwana usługa flexibility, czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w wyniku jakiejś lepszej pogody typu wysokiego nasłonecznienia, silnego wiatru, wytwórca wytwarza znacznie większą ilość energii niż jest aktualne zapotrzebowanie i w związku z tym zamiast tradycyjnie odłączać takie elektrownie od sieci, mógłby nam, czyli klientom końcowym, zaproponować tą energię po jakichś tam preferencyjnych warunkach, na preferencyjnych warunkach, w tym celu, aby pomóc mu zbilansować tą produkcję. I to się odbywa wtedy z korzyścią dla obu stron, no bo wytwórca i operator zamiast odłączyć tą elektrownię i stracić tą energię, może ją nam sprzedać po prostu za niższą cenę, a my możemy albo zaoszczędzić na rachunkach, albo wyprodukować nasz produkt taniej. I do tego właśnie, podstawą do tego są właśnie takie inteligentne liczniki, żeby móc coś takiego robić. Czym to w ogóle jest? Już trochę powiedziałem. One nie są tylko w energetyce. Mamy też inteligentne wodomierze, inteligentne gazomierze, ale generalnie chodzi o to, że ten system spina się w jedną całość. Dane z liczników przesyłane są najczęściej za pośrednictwem jakichś koncentratorów do jakiejś aplikacji centralnej i z tej aplikacji centralnej operatorzy zawiadują całym systemem. Są 3 podstawowe funkcjonalności takiego systemu, czyli pomiary, możliwość dynamicznej zmiany taryfy oraz często w licznikach elektrycznych jest jeszcze opcja wyłączenia zdalna stycznika, czyli mówiąc kolokwialnie odłączenia klienta od prądu. Takie liczniki generalnie fizycznie nie różnią się za bardzo od tradycyjnych. Tutaj poza jedną małą różnicą, tutaj nie wiem czy widać takie dodatkowe diody, one często migają. Świadczy to o tym, że jest wykorzystywana komunikacja PLC. W tym wypadku PLC oznacza Power Line Communication, czyli komunikację po istniejących liniach energetycznych. Czyli dosłownie tymi samymi kablami, z których mamy prąd, wysyłane są dane, ale na wyższych częstotliwościach. Nie jest to najszybszy sposób transmisji danych, bo mówimy tu o kilkunastu kilobajtach, ale do pomiarów wystarczy. Problematyczne robi się, kiedy chcemy zaimplementować tam jakieś silne szyfrowanie. Wtedy to często mamy jakieś problemy z wydajnością. I tak, jak to wygląda od strony architektonicznej? To jest typowa trójfilarowa infrastruktura IoT, czyli składająca się z jakichś źródeł danych, koncentratorów i jakiejś aplikacji centralnej. Możemy tu podstawić tak naprawdę cokolwiek, jakieś sensory GPS, wtedy naszym koncentratorem byłaby satelita, a aplikacją jakaś aplikacja geolokalizacyjna, jakieś czujniki, nie wiem, temperatury, wtedy moglibyśmy jako
taki middleware użyć na przykład serwera pośredniczącego typu OPC i końcowo byłaby jakaś aplikacja skadowa. W przypadku liczników wygląda to podobnie. Po lewej stronie mamy po prostu, tylko skala jest większa. Po lewej stronie mamy najczęściej miliony liczników podłączonych do koncentratorów właśnie za pomocą tej komunikacji PLC. Najczęściej około do 1000 liczników jest podłączonych do jednego koncentratora. A później już bardziej w tradycyjny sposób po Ethernecie te koncentratory komunikują się z HES-em, czyli aplikacją centralną dla AMI. No i każdy z tych elementów zawiera jakieś własne ryzyka. Jak można się łatwo domyślić, impact na tą architekturę, na system rośnie wraz z przesuwaniem się od lewej strony do prawej, bo przejmując kontrolę na przykład nad koncentratorem, automatycznie mamy kontrolę nad wszystkimi licznikami podpiętymi do tego koncentratora. Jest jeszcze możliwość jakby przesyłania danych zdalnie, wtedy ta infrastruktura wygląda troszkę inaczej. Liczniki wtedy wysyłają dane bezpośrednio do HES-a z pominięciem koncentratorów, najczęściej za pomocą modemów 3G albo 4G. Z czystego punktu widzenia cyber taka architektura jest de facto bezpieczniejsza, bo pomijamy część tą środkową, która zawiera dużo ryzyk, o których będę mówił później, no ale biznesowo często jest droższa i często ciężko jest osiągnąć nią dobrą efektywność. Jak już mówiłem o ryzykach, to teraz powiem o 3 głównych zagrożeniach, do których te ryzyka mogą doprowadzić. Pierwsze to jest kradzież danych personalnych związana z regulacjami GDPR. Chodzi tu o to, że potencjalnie atakujący mógłby poznać nasze przyzwyczajenia, nasz profil zużycia energii, na podstawie którego mógłby właśnie zapoznać się z naszymi jakimiś przyzwyczajeniami, kiedy jesteśmy w domu, kiedy wychodzimy do pracy i tak dalej. Drugim zagrożeniem jest kradzież energii elektrycznej, czyli po prostu atakujący mógłby próbować zmanipulować zużycie tak, aby obniżyć ostateczny rachunek za energię elektryczną. No i trzecim, najbardziej widowiskowym, szczególnie w obecnych warunkach, jest lokalny lub regionalny blackout. O lokalnym mówimy tu o odłączeniu pojedynczych liczników, na przykład dla jakichś strategicznych jednostek, a o regionalnym mówimy tu o całych miastach lub nawet województwach. No i chciałoby się powiedzieć, że naszym głównym zadaniem jest zabezpieczanie tych przeciwko tym 2 pierwszym zagrożeniom, a trzecie pewnie jest tak dobrze zabezpieczone, że nie ma o czym mówić. Niestety jest zupełnie odwrotnie. Dużo łatwiej jest w wyniku cyberincydentu odłączyć całą Warszawę czy Katowice od prądu, niż oszukać na rachunku na 10 zł. Z czego to wynika? Z tego, że firmy energetyczne jakby miały całe lata, żeby walczyć z oszustami i nauczyły się to robić bardzo dobrze. Są w stanie wykrywać jakieś próby manipulacji magnesami. Jeśli podniesiemy klapę w liczniku, od razu będą o tym wiedzieć. Stosują też dodatkowe zabezpieczenia bilansujące, czyli są w stanie wykryć wszystkie jakieś rozbieżności na rachunku. A jeśli chodzi o ataki cyber, no to tutaj mamy sprawę taką jak w tradycyjnym OT i IoT. Twórcy tych rozwiązań, twórcy tych produktów często nie myśleli o cyber podczas produkcji tych urządzeń. No, nie myśleli wcale. Żeby trochę Państwa uspokoić, to wygląda już dużo lepiej niż 7 lat temu. 7 lat temu zwykle nie było żadnych zabezpieczeń. Teraz to już niektóre produkty są już całkiem nieźle zabezpieczone. I tak, przejdźmy do testów. Mamy 4 główne typy testów. Hardware testing to stosujemy głównie do liczników i do koncentratorów. To jest jakby najbardziej wymagające, najdłuższe czasowo. Polega to na tym, że po prostu podpinamy się kabelkami do poszczególnych modułów tych urządzeń, ściągamy jakiś firmware, czy dumpujemy pamięć i próbujemy to rewersować. W ten sposób jesteśmy w stanie wykryć najmniej zagrożeń, ale tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wykryć na przykład jakiś backdoor dopisany gdzieś na etapie supply chainu. A jak chociażby pokazała ostatnia sprawa Nevagu, to jest dość istotne i może się wydarzyć. Później mamy testy komunikacyjne. Polega to głównie na podsłuchiwaniu komunikacji, czy to PLC za pomocą jakichś tam snifferów specjalnych, czy to ethernetowej za pomocą tapów sieciowych, czy span portów, a następnie próba manipulacji tą komunikacją i zobaczenia, co uda nam się osiągnąć. Testy aplikacyjne to są po prostu tradycyjne pentesty, bo aplikacja centralna i koncentratory najczęściej mają jakieś aplikacje frontendowe, backendowe. Możemy do tego podejść w sposób tradycyjny, po prostu wykonując na nich pentesty.
No i weryfikacja konfiguracji, często pomijana, niezwykle ważna, niezwykle prosta. To chodzi o to, żeby sprawdzić po prostu wbudowane możliwości, wbudowane zabezpieczenia w te produkty, które można włączyć, których możemy użyć, takie jak, nie wiem, jakiś whitelisting czy użycie HTTPS-a zamiast HTTP. Często jakby defaultowo te urządzenia mają bardzo niebezpieczne ustawienia, więc warto wykorzystać te wbudowane możliwości. I tak, teraz opowiem o testach, jak testować poszczególne komponenty tej architektury i podam przykłady z takich testów, zaczynając od urządzeń końcowych. I tak, możemy przede wszystkim liczniki testujemy pod kątem odporności na taki DOS, na przykład poprzez wysyłanie dużej ilości komend albo jakichś zmodyfikowanych pakietów. Patrzymy, jak to urządzenie się zachowa, czy jest w stanie to obsłużyć. Badamy możliwości, jakie dają nam dodatkowe porty, bo takie liczniki często mają jakieś dodatkowe porty USB, porty optyczne albo jakieś porty szeregowe, czyli generalnie podłączamy się do tych portów, patrzymy, co uda nam się osiągnąć, jakie informacje uda nam się wyciągnąć. Sprawdzamy szyfrowanie, czy da się szyfrować, jeśli się da, to czy używa odpowiednio silnego szyfrowania. No i sprawdzamy odporność na nieautoryzowany dostęp i nieautoryzowane wysyłanie komend, czyli czy jesteśmy w stanie w sposób nieautoryzowany przejąć kontrolę nad takim licznikiem albo wysłać mu komendę, nie będąc hasem albo koncentratorem. I dwa takie use case'y. Na przykład udało nam się przejąć kontrolę nad licznikiem, podstawiając mu dodatkowy koncentrator. Taki koncentrator da się kupić, ale my wzięliśmy po prostu jakieś spółki, podłączyliśmy go bliżej licznika, bo liczniki mają to do siebie, że szukają źródła z najlepszym sygnałem, więc jeśli podepniemy go bliżej, to on po prostu albo po kilkunastu godzinach przepnie się do naszego koncentratora i wtedy mamy nad nim pełną kontrolę, albo możemy to zrobić siłowo, odpinając po prostu od zasilania drugi koncentrator. Wpinamy się, to mam na myśli wpinamy się normalnie do gniazdka elektrycznego, bo to jest komunikacja Powerline Communication. Drugi use case, tu podłączyliśmy się za pomocą gniazda optycznego, taki kabelek też można kupić. Z jednej strony ma wejście optyczne, z drugiej USB. Pobraliśmy darmowe oprogramowanie tam w wersji trial do odczytu takich danych, bo chcieliśmy zobaczyć, co potencjalny atakujący mógłby zobaczyć na takim liczniku. No i najczęściej byliśmy w stanie zidentyfikować jakieś tam parametry konfiguracyjne, jakieś ID licznika, które mogliśmy później wykorzystać w skryptach atakujących, ale w kilku przypadkach udało nam się też uzyskać hasło do urządzenia, bo implementacja szyfrowania była zrobiona w ten sposób, że najpierw szła informacja niezaszyfrowana w plaintekście z hasłem, a dopiero później było to w formie zaszyfrowanej. I tak, przejdźmy do koncentratorów. Tutaj mamy bardzo podobne testy, znów DOS, ale akurat najbardziej skutecznym atakiem DOS na koncentratory okazał się slow loris, czyli nie wysyłanie dużej ilości pakietów, tylko otwieranie dużej ilości sesji HTTP. W ten sposób byliśmy w stanie wysycić bufer takiego koncentratora, przez co operatorzy czy ktokolwiek inny nie był w stanie się tam zalogować. Oprócz tego mamy takie ataki jak właśnie TCP replay czy data tampering, gdzie próbujemy sprawdzić odporność takiego koncentratora na wysłanie nieautoryzowanych komend, podszywając się pod aplikację centralną. Weryfikujemy szyfrowanie, bo często koncentratory domyślnie działają na HTTP, a mają opcję działania na HTTPS-ie. No i tu dochodzi, o ile mają web panel, to tu dochodzi oczywiście cała gama testów, pentestów web aplikacji, w których po prostu to są już tradycyjne testy. I dwa use case'y dla koncentratora. To jest właśnie kradzież sesji operatora. Normalnie jak to testowaliśmy, to wpinaliśmy się po prostu lokalnym proxy pomiędzy stacją operatora a koncentratorem, ale możemy sobie wyobrazić, że w rzeczywistym życiu taki atak wyglądałby następująco, że wysyłamy albo jakiś mail phishingowy, albo za pomocą jakiegoś malware'u jesteśmy w stanie wykraść sesję operatora, czyli kradniemy ciasteczka i za pomocą tych ciasteczek logujemy się na web panel z uprawnieniami tego operatora. W tym przypadku no to uprawnienia oczywiście były admina, no bo z wygody operatorzy zwykle korzystają z kont administracyjnych i ta sesja trwała 12 godzin. Czyli mogliśmy czy to zmienić hasło admina, czy dodać sobie nowe konto admina i utrzymać tam perzystencję. No i drugi atak to jest ten slow loris, czyli
poprzez zapchanie jakby bufora nie było możliwości zalogowania się do koncentratora. Też często interfejsy API tracą, nie działają, nie jesteśmy w stanie wysyłać komend po interfejsach API. I ciekawym połączeniem może być na przykład kombinacja tych dwóch ataków w jeden, czyli na przykład najpierw wykradamy tą sesję, za pomocą przejętego koncentratora wyłączamy wszystkie liczniki z prądu z okolicy, na przykład 1000 liczników, a następnie blokujemy dostęp do takiego koncentratora za pomocą Slow Lorisa. Wtedy, żeby przywrócić działanie takiego systemu, operator musiałby pojechać na miejsce, zrestartować koncentrator albo przywrócić do ustawień fabrycznych. Wtedy trzeba czekać jeszcze na asocjację liczników. Generalnie zajęłoby to wiele godzin, aby móc przywrócić jakby energię elektryczną. No i możemy sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby zamiast jednego koncentratora była ich setka. Jeśli chodzi o komunikację, no to tradycyjnie znów możemy testować odporność na DOS. Tu szczególnie Powerline Communication ma swoje ograniczenia. Jeśli chodzi o bezprzewodową komunikację, no to możemy weryfikować ustawienia access pointów albo próbować podsłuchiwać komunikację 2G, 3G czy LTE. Oczywiście tutaj z gwiazdką, no bo to w wielu krajach jest nielegalne, w tym w Polsce, no ale jakby wiemy, że jak najbardziej można zbudować samemu takiego IMSI catchera i teoretycznie podsłuchiwać taką komunikację. No i mamy całą gamę testów związaną z komunikacją, z manipulacją, z podsłuchiwaniem, a później próbą manipulacji tej komunikacji. I to polega na tym, że albo wpinamy się jakimś tapem, nasłuchujemy rozkazów, patrzymy, czy są w formie zaszyfrowanej, czy nie. Jeśli nie są, to próbujemy jeszcze manipulować tymi rozkazami i sprawdzamy, czy po przesłaniu dokładnie takiego samego rozkazu albo po jakiejś zmianie sekwencji, czy jakiejś timestampa jesteśmy w stanie uzyskać zakładany efekt. I dwa takie use case'y. Podpięliśmy się tapem po prostu między aplikację centralną a koncentrator, nasłuchiwaliśmy rozkazów i najpierw próbowaliśmy tak na ślepo je powtórzyć i udało nam się to zrobić z sukcesem. To był po prostu zwykły atak TCP replay, nagraliśmy komendę wyłącz, włącz stycznik i byliśmy w stanie to powtórzyć. Komunikacja była w formie nieszyfrowanej, więc analizując jakby ten protokół, jakby dokumentacja jest dostępna w internecie, po chyba 2 dniach byliśmy w stanie napisać skrypt, który umożliwił nam przejęcie kontroli już nad całą architekturą, bo byliśmy w stanie podstawiać dowolne ID liczników, dowolne ID koncentratorów i tak naprawdę zdalnie, będąc w sieci oczywiście, ale zdalnie wyłączać wszystkie liczniki podpięte do danej infrastruktury. Tu mogę powiedzieć, jak wyglądała komunikacja z vendorem, bo to jest dość ciekawe. Jakby oczywiście powiedzieliśmy, że znaleźliśmy coś takiego. Pierwszą reakcją vendora było, ale po co ktoś miałby tak robić i po co ktoś miałby tego używać w taki sposób. No i po wyjaśnieniu tego, że no nie wszyscy niestety mają dobre intencje, to vendor zgodził się na wprowadzenie jakichś poprawek. Pierwszym pomysłem vendora było wprowadzenie pseudolosowego tokenu, bo wiedział, że mamy jakby gotowy skrypt, wiedział, że jesteśmy w stanie sterować, jakby zbudowaliśmy sobie własnego hesa w Pythonie, więc postanowił dodać pseudolosowy skrypt, bo stwierdził, że jeśli doda ten token, to nie będziemy w stanie wysyłać naszych rozkazów. No i faktycznie po poprawkach nie byliśmy w stanie wysyłać naszych rozkazów z naszym skryptem, ale po podsłuchaniu kolejnej komunikacji okazało się, że ten token bezpieczeństwa to jest po prostu stały token 5-znakowy, więc dodaliśmy te 5 znaków do naszego skryptu i znów mieliśmy pełną kontrolę. Więc kolejną próbą vendora było użycie szyfrowania, jakby bardzo dobra próba. Jakby wprowadził w końcu szyfrowaną komunikację, ale jakby nie zmienił niczego więcej, tylko dodał szyfrowanie. No i teraz już ciężko było nam jakby manipulować tymi rozkazami, ale dalej byliśmy w stanie jakby nagrać konkretne komendy. Po jakimś czasie byliśmy w stanie przeanalizować, które ciągi znaków odpowiadają za które komendy, bo one się nie zmieniały. I byliśmy w stanie atakować atakiem typu TCP replay. Już nie mogliśmy zmieniać tego i dowolnie atakować liczniki, ale te, do których były wysyłane rozkazy, to mogliśmy je powtórzyć. To znów to zgłosiliśmy. No i już w ostatniej próbie vendor dodał w końcu jakiś tam znacznik czasowy, który się zmieniał jakby zgodnie z czasem. No i łącząc to z szyfrowaniem spowodowało to tyle, że te komendy były już, nie dało się ich rozpoznać i dopiero to nas skutecznie zatrzymało.
Tak, ale tu vendor chciał współpracować. Jest dużo case'ów, gdzie no niestety nie chcieli współpracować. Kolejnym use case'em to jest podsłuchiwanie komunikacji między stacją operatora a koncentratorem danych. Tu możemy sobie wyobrazić, że byliśmy na stacji transformatorowej, wpięliśmy się pomiędzy router, switch a koncentrator i nasłuchiwaliśmy. Większość koncentratorów, tak jak mówiłem, domyślnie działa na HTTP, więc byliśmy w stanie oczywiście podsłuchać credentiale admina, no bo oczywiście domyślnie też działają na koncie administracyjnym. Jeszcze się później okazało, że wszystkie koncentratory używają tego samego hasła. Więc w ten sposób też przejęliśmy kontrolę nad całą infrastrukturą. Przechodząc do aplikacji centralnej, tu nie będę o tym dużo mówił, bo to jest standardowa aplikacja IT. Tutaj możemy podejść do niej tradycyjnie, po prostu stosując zwykłe pentesty. Możemy je rozszerzyć o jakiś element social engineeringowy. Ciekawym punktem jest testowanie wbudowanych funkcjonalności, żeby sprawdzić, czy możemy je użyć w jakiś sposób taki no, nieplanowany albo złośliwy. I use case'em na to mieliśmy taki use case, że przy współpracy z vendorem nad bezpieczeństwem systemu HES jakby zauważyliśmy, że operatorzy są w stanie za jednym razem wyłączyć wszystkie liczniki od prądu. Zapytaliśmy, czy w ogóle jest taki case biznesowy potrzebny na to. Okazało się, że nie ma. Na bazie jakichś tam historycznych pomiarów vendor stwierdził, że tak naprawdę operatorzy wyłączają maksymalnie 5 liczników w godzinę albo zmieniają taryfy na tych 5 licznikach w ciągu godziny, czyli generalnie potrzebują wysyłać rozkazy do maksymalnie 5 liczników, więc zasugerowaliśmy wprowadzenie takich limiterów i to zostało zrobione. No i później taki HES miał limit 10 operacji na 10 licznikach w ciągu godziny. I faktycznie było to nieźle wprowadzone, nie udało nam się tego obejść. Nie byliśmy w stanie więcej niż 10 liczników wyłączyć, ale okazało się, że jest dodatkowa funkcja w tym HES-ie, tak zwany scheduler, gdzie operatorzy mogli planować sobie wykonanie akcji, na przykład zmianę taryfy, jeśli komuś się tam kończyła umowa. No i w tym schedulerze można było dodać nielimitowaną ilość liczników. No i faktycznie nie wyłączyć je natychmiast, ale można było zaplanować ich wyłączenie za minutę. Więc warto też sprawdzać, czy nie da się w jakiś sposób złośliwy wykorzystać takich wbudowanych funkcji. A pierwszy use case to są po prostu tradycyjne pentesty, bo tak jak mówiłem, to jest aplikacja IT, często złożona z wielu komponentów. Zwykle sam HES jest jakby utrzymywany, ale nie wiem, jakieś komponenty bazodanowe czy inne aplikacje niekoniecznie są update'owane, więc znajdujemy tam często wiele znanych podatności i próbujemy je eksploitować i zobaczyć, co nam to daje. I jeszcze jest ryzyko związane z architekturą. Tu jakby nie mamy testów, to możemy albo sprawdzić tę architekturę przed implementacją pod kątem jakiejś tam dziury bezpieczeństwa, albo po implementacji możemy robić asesmenty czy pentesty. I tutaj takim ciekawym use case'em jest to, że po bardzo długiej współpracy z vendorem udało nam się naprawdę wspólnymi siłami zbudować fajnie zabezpieczoną infrastrukturę AMI. Jakby bardzo byłem zadowolony z rezultatów, jakby koncentratory były super zabezpieczone, HES był super zabezpieczony, ale wciąż vendor, znaczy nie vendor, tylko operator używał jakby komputerów korporacyjnych do logowania się do tej infrastruktury. Komputerów korporacyjnych, na których miał pocztę, na których miał też prywatną pocztę, nawet przy nas płacił jakieś tam faktury za telefon. Czyli możemy sobie wyobrazić, że w wyniku jakiegoś phishingu nawet jakiś nietargetowany atak atakujący może tak naprawdę przejąć kontrolę nad infrastrukturą milionów liczników i odłączyć wszystkich od prądu, nie mając świadomości tak naprawdę nad czym przejął kontrolę, więc w wyniku po prostu błędu ludzkiego. Więc na koniec jakby ludzie i tak są najważniejsi. Tak, no i tak jak mówiłem, tu nie ma testów, to są po prostu jakieś usługi, podczas których możemy znaleźć właśnie błędy typu błędy w segmentacji, błędy w jakieś serwisy wystawione do internetu, użycie dzielonych kont, na przykład niebezpieczny zdalny dostęp, albo właśnie za pomocą review architektury możemy sprawdzić jakieś tam odstępstwa od założonej strategii czy standardów bezpieczeństwa. I na koniec już kluczowe rekomendacje. Warto sprawdzić, jakie mamy wbudowane możliwości bezpieczeństwa w te urządzenia, bo często, szczególnie jakby od niedawna, tak od roku, dwóch, vendorzy dodają jakieś
ustawienia, z których możemy skorzystać. Warto projektować tą architekturę jakby myśląc o bezpieczeństwie, stosując Defense in Depth. Nie będę tu wchodził w szczegóły, bo już było dużo o tym dzisiaj. Warto jest traktować infrastrukturę AMI albo inne infrastruktury IoT jak systemy OT lub krytyczne systemy, dlatego że pod nie mamy już naprawdę niezłe standardy typu IEC 62443 czy NIST 882. Nowoczesny monitoring, nowoczesne IDS-y też potrafią rozszywać protokoły z rodziny DLMS COSM. Używanie oddzielnych kont, żeby nie pracować cały czas na adminie przez 95% czasu, nie ma takiej potrzeby. Tak samo te urządzenia zwykle już zapewniają możliwość integracji tego z SOC-iem czy z jakimś naszym monitoring center, więc warto z tego skorzystać. Bezpieczny zdalny dostęp. To jest krytyczne, szczególnie w posegmentowanej sieci. Wtedy zdalny dostęp jest zwykle jedynym wektorem ataku, oprócz fizycznego. I warto zrobić to dobrze i zadbać o bezpieczeństwo tego zdalnego dostępu. Infrastruktura klucza publicznego. To jest gwiazdką, ponieważ to jest bardzo, bardzo skomplikowane, bardzo drogie. Jakby daje nam super bezpieczeństwo, super szyfrowanie, ale często jest ciężkie do wdrożenia z powodów ekonomicznych, a czasami nawet z wydajnościowych ze względu na problemy z protokołem. Używanie silnego szyfrowania tam, gdzie jest to możliwe. Ulepszenie polityki zakupowej. To też jest ważne. Jakby szczególnie teraz, szczególnie przy takiej skali, naprawdę można rozmawiać z vendorami, można od nich wymagać. Niektórzy vendorzy są proaktywni, fajnie chcą współpracować. Warto to wpisywać wymagania zakupowe. No i przeprowadzać jakieś cykliczne assessmenty i pentesty. No i 3 kluczowe punkty na sam koniec. Systemy IoT są wciąż dużo mniej dojrzałe niż IT i często wciąż występują tam podstawowe problemy bezpieczeństwa, jak brak szyfrowania czy słabe szyfrowanie, słabe albo defaultowe hasła, znane podatności. Systemy IoT powinny być, moim zdaniem, traktowane jak inne systemy OT lub aplikacje OT w zależności od ich krytyczności biznesowej, bo często są traktowane jako jakaś zabawka, która jest gdzieś tam obok w infrastrukturze i w zależności od tej krytyczności powinniśmy zastosować odpowiednie kontrole bezpieczeństwa. No i często, to powiązane z poprzednim punktem, często w świecie IoT koszt zabezpieczania potencjalnych usług IoT jest dużo droższy niż same urządzenia IoT, często kilkukrotnie droższy, dlatego wiadomo, że nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkiego, więc warto skupić się przede wszystkim na bezpiecznej architekturze, na zabezpieczeniu warstwy sieciowej i na zabezpieczaniu tych punktów agregujących. Jakieś pytania? Jak nie, to dziękuję.